pomysł wyjazdu do Argentyny właściwie powstał tutaj na Żarze przy ognisku. Nam chyba razem się to śniło po nocach. Te długie przeloty, niewiarygodne prędkości na przelotach, które Klaus Ullmann, szczególnie on tam osiągał. No i te rekordy, które bił. Tak jak i Sebastian i ja o tym w nocy myśleliśmy. To było właściwie marzenie, od wielu lat niespełnione marzenie, żeby pojechać do Patagonii. Doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście już dojrzeliśmy do tego, żeby się na taką wyprawę mierzyć. Postanowiliśmy dołączyć do wyprawy Jeana-Marie Clementa, który od 1999 roku eksploruje właśnie Argentynę i jeździ do Bariloche. Również pytaliśmy Klausa Ullmanna, czy tam z nim w jego ekipie moglibyśmy polatać. Niemniej jednak on nie był zainteresowany, żeby wynajmować szybowiec. Pogoda nad Argentyną jest niesamowita. Nie ma chyba drugiego takiego miejsca na ziemi, żeby tak silne wiatry uderzały w długą i wysoką barierę gór. Na południowym Pacyfiku bez najmniejszych przeszkód rozpędzają się niże, powstają potężne wiatry związane z jetstreamami, które właściwie pod kątem prostym uderzają w barierę Andów i ta bariera jest bardzo długa. Nie ma takiego łańcucha, który byłby prostopadle wystawiony na odcinku 2500 km. To powoduje, że powstają niesamowite zjawiska. Zafalowanie, jakieś uderzenia hydrauliczne, to jest właściwie zjawisko, o którym niewiele jeszcze do tej pory wiemy i przy okazji takich wypraw się je bada. Myśmy mieli większą determinację do latania niż ci miejscowi piloci, którzy tam mieli szybowce ze silnikiem dolotowym. Myśmy wykorzystali każdy dzień pogody. Szybowiec, którym lataliśmy, to jest Nimbus 4DM Jeana-Marie. Szybowiec miał dosłownie wszystko, co sobie można w takim szybowcu zamarzyć. Oświetlenie, butla tlenowa na 100 litrów tlenu, więc wystarczało to na 15 godzin lotu dla 2 osób. Transponder, PICAS, wyposażenie do latania bez widoczności, sztuczny horyzont. Telefon satelitarny, więc było tam wszystko, plus mnóstwo baterii, dlatego że tej energii w takim szybowcu jest potrzeba. Jak dzień tam wygląda? Taki typowy dzień lotny w Argentynie. O 4 rano budzimy się, po naszym dachu w mieszkaniu jedzie pociąg, czyli taki potężny wiatr. Przygotowujemy śniadanie, jedziemy na lotnisko, czynności przy szybowcu, a jest troszkę tych czynności. Przejechaliśmy 10 km, deszcz się kończy. No, zobaczymy, jaki huragan będzie tutaj. Że w miarę laminarny przepływ wiatru i nie ma turbulencji. Nie ma turbulencji? Wczoraj przy starcie jak nas machnęło. Czynności przy szybowcu, tlen, paliwo, baterie, przegląd silnika, no jest trochę tych czynności. Trzeba sprawdzić silnik, bo ten silnik zepsuł się już 5 razy. Praktycznie każda część tego silnika już uległa awarii. Uzupełniamy paliwo, uzupełniamy tlen, wymieniamy baterię, podłączamy do prądu. Zapinamy się w szybowcu. Cóż, powiem jak w dniu świra. Najważniejsze to dobrze się umościć. I koledzy nas ciągną już na start. Gotowi, ubrani, jedziemy na start.
typowym takim dobrym dniem do latania w Bariloche jest dzień, kiedy nad miastem pada, wieje, praktycznie krople wielkości grochu lecą poziomo. Dojeżdża się 10 km dalej na Zawieczną, na skraj jeziora i tam już deszczu nie ma. Widać uśnieżone szczyty gór, a nad lotniskiem tylko silny wiatr i błękitna pogoda ze słońcem. Startuje się przy bardzo silnym wietrze. Praktycznie zdarza się, że szybowiec nie dolatuje do końca pasa, bo jeżeli na silniku leci 100 km na godzinę, to wiatr jest powyżej 115, więc nie można dolecieć do końca pasa i wznosząc się podobnie jak helikopterem nad miejscem oderwania, wchodzi się na falę od razu nad lotniskiem. Myśmy nie trafili w dobrą pogodę. Zanim myśmy przyjechali, to w ogóle praktycznie nie było latania. Na szczęście, kiedy myśmy się tam pojawili, zaczęło wreszcie dmuchać. Pogoda się trochę zmieniła, a przyczyną tego był chłodniejszy niż zwykle prąd El Niño na Pacyfiku i on powodował, że pojawił się ogromny wyż chłodny, który blokował dostęp kładów niskiego ciśnienia i spychał silny wiatr bardziej na południe, nad południową Patagonią. Pierwszy dzień z dobrą pogodą trafił Peson. Naprawdę chłopak miał takie szczęście, że za każdym razem, kiedy poleciał, nawet jeżeli się wydawało, że pogody nie będzie, to trafiał na coś niezwykłego. Albo były to super warunki z falą, albo był to właśnie hydraulic jump. Także przelecieli 1600 km, nawet nie za bardzo wiedzieli kiedy. Przy kawce. Przy kawie z prędkościami rzędu 300 km na godzinę. Zupełnie niesamowite. Ja wsiadałem w szybowiec i często było tak, że latałem na bezchmurnej. Nawet w ten dzień, kiedy Jean wyznaczył nam trasę 2000 km, bo jednak zdawaliśmy się na niego, na jego doświadczenie, zdawaliśmy się na jego znajomość terenu, na jego znajomość punktów zwrotnych i trasy. I on miał jednak dostęp do większej ilości danych meteorologicznych, chociaż one nie były za każdym razem trafione, ale no jednak wyznaczał nam trasy, więc staraliśmy się je pokonać. Po małej chwili niepewności dopadliśmy takiego szmaciastego lentykulara i w tej chwili zasuwamy 235. Nie wiem jaki to nam ground speed robi, muszę tutaj napbox taki wyrzucić, ale wznosimy się jeszcze jakieś 1,5 metra cały czas. Nie był to dzień faktycznie na 2000 km. Inni piloci, którzy tam latali, polecieli na 1000, mniej więcej takie trasy. Ale się udało. Pokonywaliśmy niektóre odcinki 4-krotnie, bo jednak to była trasa przez 3 punkty zwrotne, więc praktycznie robi się to 2 razy do celu powrót. Na tych odcinkach nigdy nie trafiliśmy na taką samą pogodę, na taki sam układ. No i proszę, skręciliśmy trochę w lewo i odzyskaliśmy linię energii, tak zwaną. Czyli znowu mamy netto 2,3, co przy tej prędkości gdzieś daje 2 metry wznoszenia. No, Speed Commander mówi, żebyśmy mocno zwolnili, ale nie będziemy tego robić. Końcówkę mieliśmy bardzo trudną. Po przebiciu frontu lecieliśmy nad pełnym pokryciem chmurami i musieliśmy mieć 6000 metrów wysokości, żeby w razie kłopotów można było uciec z wiatrem na lotnisko zapasowe. Dla mnie na przykład bardzo dużym zaskoczeniem i to związane z pogodą w dużej części było, że na Zawiecznej Gór jest ogromny teren niezalesiony, bez pól uprawnych,
pampa i to się ciągnie w przeciągu 200-300 km. W ogóle teren nie nadający się do lądowania, jedynie drogi, gdzieś tam można na drogach wylądować. No, takim długim szybowcem jak Nimbus 4DM, no to jest troszkę problem. No i lotniska, stacjonarne lotniska i jakieś tam lądowiska nadające się do lądowania. Samolocik holuje nad jeziorem. Układ Andów i układ wiatrów powoduje to, że ta pogoda jest bardzo rozgraniczona. W górach jest dużo opadów deszczu, są duże lasy, bardzo takie gęste i zielone. Natomiast zaraz, gdy się kończą góry, jest natychmiast sucho i praktycznie jedynie takie suchorośla, jakieś Taka preria, no. pampa po prostu. tak. Właśnie, z niewielką ilością roślin, ale jest wszędzie pył, kurz i bardzo, bardzo sucho. Radial 252. Juliet Mike. Crossing over Radial 252 to 9 mile out from Mayotte BR with flight level 125. Over. That is correct, Juliet Mike. My byliśmy dłużej w Argentynie niż normalnie tam się ludzie wybierają. Najczęściej jest to tak, że przyjeżdżają na tydzień i trafią na pogodę albo nie. No. Ja liczyłem na to, że nam jednak się uda zrobić chociaż jeden jakiś ciekawy przelot rangi rekordu Polski, więc minimum uznałem, że to jest 3 tygodnie, żeby trafić w taką pogodę. Niewiele brakło, byłby rekord świata. Myśmy rekord polski na Trójkącie 100 pobili w dniu, co ani jeden szybowiec nie oderwał się od lotniska. Nie? Tak jest. Wystartowaliśmy po południu, mieliśmy bardzo duże kłopoty, żeby się oderwać, żeby wreszcie wejść na tą falę. Jednak to już był ten dzień, kiedy zbliżał się układ niżowy, zaczynało wiać. W 2 godziny w deszczu, w śniegu, czasami pod dużymi kumulusami, wreszcie się te warunki ustabilizowały, polecieliśmy na północ i troszeczkę się spóźniliśmy, bo faktycznie, gdy tam dolecieliśmy, to pogoda już się pogarszała. Po 2 godzinach rzeźbienia przy lotnisku w końcu wykręciliśmy się na 5000 Nam też pozwolili wykręcić się. i lecimy w kierunku naszego trójkąta 100. I gdybyśmy mogli wejść na tą falę odrobinę wcześniej, to prawdopodobnie rekord polski byłby jeszcze mocniejszy. To się zaczyna jazda, proszę bardzo. Znosimy się 2 metry do góry, netto 7 do góry, lecimy 240, ground speed 300. I w tym dniu Klaus Ollmann dobrze trafił, wyłożył sobie trasę na południe i tam wykonał właśnie rekordowy lot. Ollmann wracał na północ, Wojtek wypatrzył gdzieś tam daleko szybowiec, no więc postanowiliśmy go ścigać, dogoniliśmy go, przegoniliśmy No i i sfilmowaliśmy. sfilmowaliśmy go. Okazało się, że to był właśnie Klaus Ollmann, który kończył przelot do rekordu świata 1600 km. Prawda jest taka, że latanie w Argentynie lata się w zupełnie obcych dla siebie warunkach. Zjawiska są dużo większe. Lata się tym szybowcem na wysokościach 8000 metrów przy temperaturze sięgającej minus 40 stopni. Przy 300 km na godzinę względem powietrza w kabinę się bardzo wychładza, więc trzeba się bardzo ciepło ubrać. Wkładki podgrzewane do butów i to wszystko nie wystarcza. Lata się w ruchu kontrolowanym. Szybowce są separowane od lotów komunikacyjnych przez kontrolerów.
więc jest to zupełnie inne latanie, zupełnie innej skali, które bardziej przypomina latanie IFR-em, latanie komunikacyjne niż latanie szybowcem, które kojarzy nam się z latem, z ciepłą, słoneczną pogodą i z takim przyjemnym lataniem gdzieś pod kumulusami. Był to z założenia wyjazd rekonesansowy. Planowaliśmy, że może uda się nam chociaż zrobić jeden rekord polski i zapoznać się z warunkami, tak, żeby w przyszłości zorganizować ten wyjazd. Ale z tą wiedzą, którą tam posiedliśmy, no, okazało się, że chyba jest to bardzo trudne, ale jednak... Ale no nie oznacza, że nie zorganizujemy następnego wyjazdu. Myślę, że trochę ochłoniemy, przygotujemy się i następny wyjazd zorganizujemy już bardziej profesjonalnie, tak żeby dłuższy okres tam pozostać, polować na pogody rekordowe. Po tych doświadczeniach, które mieliśmy w Patagonii, nasze latanie już nigdy nie będzie takie samo. Bariloche, Juliet Mike is on the ground. Thank you. Okay, thank you, gentlemen. See you. All right.